Horimiya. Anime ocenione przez 663 tysiące użytkowników na 8,20. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 10 stycznia 2021 do 4 kwietnia 2021. Producentami są Aniplex, Square Enix, Meiichi Broadcasting System i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy kolejne anime o miłości, związkach, problemach w nich jest warte poświęcenia czasu? Czy wyróżnia się w jakiś sposób na tle innych? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wrażeniach z anime. Anime, które nazywa się Horimiya. Anime jest dobre według mnie jest bardzo dobre. Jest oceniane na 8,20 na MyAnimeList, więc pomówmy sobie krótko, o czym jest anime, czy warto poświęcić temu czas i czy wyróżnia się na tle innych. Mamy sobie bohatera Miyamura Izumi, chłopaczka w liceum, który nie wyróżnia się kompletnie na tle innych. Siedzi sobie gdzieś tam w swojej ławce, z nikim za bardzo nie rozmawia i woli raczej być sam, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Jest też pewna dziewczyna w tej klasie, która nazywa się Hori Kiyoko i z którą praktycznie, nie gada, nie ma żadnego kontaktu, nie są znajomymi ani nic takiego. Jednakże w pewnym momencie, kiedy Hori była w domu i sobie sprzątała, nagle przyszedł do domu jej brat z Miyamurą. Jej braciszek miał krew z nosa, ona się przestraszyła i nie zauważyła, że jest ktoś z nią, kim był Miyamura, tylko w kompletnie innej styluwie. Ze względu na to, że Miyamura w szkole ma rozpuszczone włosy, nosi okulary, no i nosi się porządnie, a kiedy jest, prywatnie, to wówczas ma jakieś kolczyki, ma tatuaże, ma inaczej ułożone włosy, nie nosi okularów. Taki w moim typie. I tutaj tak naprawdę zaczyna się cała przygoda, cała opowieść miłosna. Ze względu na to, że od tego momentu oni zaczęli się ze sobą trzymać, więcej spędzać czasu, były generalnie oglądanie filmów typu horror, grali ze sobą, spędzali czas, później były problemy ze względu na to, że koleżka Ishikawa Toru też był zakochany w Hori, więc Miyamura czuł się jak trzecie koło obozu, bla 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 bla. Wiecie, takie romantyczne, miłosne, uczuciowe gówno, nie? Ale spokojnie, to, że użyłem słowa gówno, to nie znaczy, że faktycznie anime jest słabe, bo jest dobre, jest bardzo fajne, jest przyjemne, idealne tak, żeby obejrzeć przed jakimś anime albo między jakimś anime, gdzie krew się leje, jest brutalnie i w ogóle, nie? Anime jest przyjemne, jest trochę komedii, można się czasem pośmiać, są całkiem fajne postacie, dość takie różnorodne, z różnorakimi charakterami. Każdy jest uniwersalną postacią, więc przynajmniej nie ma tutaj nudy, myślę, że tak mogę powiedzieć. Samo anime jest głównie o Miyamurze oraz Hori, ale są tu też inne postacie, które też mają jakieś tam swoje wątki romantyczne. Jest też 5-minutowa, 10-minutowa historia o innej parze, o kim? O Ayasace Remi oraz Sengoku Kakeru. Także w pewnym odcinku nawet jest krótka historia, czy pokaz, jak oni się poznali, jak zaczęli ze sobą chodzić i tak dalej, i tak dalej. Anime mi się podobało ze względu na kilka rzeczy. Po pierwsze, sama postać Miyamury. Miyamura Izumi to taki odludek, który po prostu z biegiem okoliczności, z biegiem pewnego wydarzenia zaczął coraz bardziej, nie być ekstrawertykiem, ale po prostu zaczął gromadzić sobie przyjaciół, znajomych i wychodzić z tej strefy, z której żył od dawien dawna, bo był uważany i nazywany odludkiem, ponurakiem i kilka innych obelg w jego stronę. I generalnie wszyscy go raczej omijali, bo stwierdzili, że nie ma po co z nim gadać. Więc postać Miyamury mi się podoba, bo tak w szkole jest raczej cichy, raczej omija ludzi szerokim łukiem, a prywatnie nosi się, ubiera się, ma stylówę, która mi się zajebiście podoba, więc szacun dla niego. Tak, i to jest jedyny powód, dla którego go lubię, po prostu wygląda zajebiście. Po drugie, komedia. Podoba mi się ten humor, nie jest za bardzo cringe'owy. Miło mi się to oglądało, miło mi się spędziło przy tym czas. Nie czułem faktycznie takiego uścisku w żołądku, że ja pierdolę, jakie to jest żenujące. Nie, było w porządku. Nie było takich sytuacji, które faktycznie sprawiłyby, żebym zatrzymał anime, wziął głęboki wdech i powiedział po prostu:
Ja pierdolę, jakie to jest gówno. Po trzecie, wątek romantyczny, miłosny między Miyamurą i Hori według mnie jest pokazany w fajny sposób. Stopniowo się poznawali, stopniowo przechodzili jakieś tam te etapy miłości. Na początku tylko takie zaciekawienie, później trzymanie się za rączki, wiecie, takie rzeczy, bla 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 bla. Generalnie, no, podobało mi się, no i też nie czułem takiego jakby zażenowania z tym wszystkim, kiedy oglądałem to anime. Kolejna kwestia to, myślę, różnorodność postaci i ich historię. Tak jak zwykle raczej poboczne postacie mnie nie obchodzą, tak tutaj nawet się nimi zainteresowałem i fajnie się to oglądało, historię całej 9, bo no cała paczka ma 9 osób. Tak jak na plakacie. No, całość anime zatem jest naprawdę przyjemnie, miło się ogląda, fajnie. Myślę, że nie ma tu takiego cringe'u, więc można bez problemu się za to wziąć. Jest to tylko 13 odcinków, więc to nie jest jakoś szczególnie dużo. No i wątpię, żeby była kontynuacja, drugi sezon. Jeśli chodzi o mangę, to nie mam pojęcia. Więc myślę, że można się za to chwycić, można obejrzeć to anime. Ale powiedzmy teraz sobie konkretne szczegóły na temat tego anime. Fabuła. Fabuła jest przyjemna, miło się to ogląda, przyjemnie, fabuła jest ciekawa, powoli myślę rozgrywa się akcja między nimi, nie jest to przyspieszone, tylko faktycznie odcinek po odcinku tak stopniowo przechodzą na kolejne etapy tej relacji, dowiadują się o sobie i naprawdę fajnie się to ogląda i też zmianę Miyamury z takiego faktycznie odludka cichego do takiego bardziej właśnie przyjaznego, który stara się zdobyć przyjaciół i być po prostu sobą, starając się otwierać coraz bardziej, więc postać Miyamury i całość anime mi się naprawdę podobała. Audio. Z audio mam ten problem, że mało kiedykolwiek znajdę, czy to w grach, czy w anime, no soundtrack, który wpadłby mi jakkolwiek w ucho, więc niestety w tym przypadku, tak jak i w wielu innych, soundtrack kompletnie nie wpadł mi w ucho. Nie jest po prostu wyjątkowy, nie miał jakiejś takiej wyjątkowej melodii, więc tutaj no, audio po prostu, jak to zwykle mawiam, jest i tyle. Kreska. Jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o kreskę, to jest przyjemna, jest miła, jest fajna, jest kolorowa, podoba mi się. Postacie są bardzo fajnie narysowane, podobają mi się ich mimiki twarzy, podoba mi się faktycznie jak wyglądają. No i są te postacie różnorodne, więc to też je wyróżnia na tle innych, żeby nie było, że wszystkie wyglądają podobnie albo mają jakieś takie wspólne cechy, więc fajnie się to ogląda, jest przyjemna kreska. Nie boli w oczy. Podsumowując, Horimiya jest to bardzo dobre anime, które mi się naprawdę podobało i podoba. Miło spędziłem czas z tym anime, nie czułem żadnego takiego zażenowania. Postacie są naprawdę ciekawe, no jak powiedziałem, soundtrack się w żaden sposób dla mnie nie wyróżnia. Postać Miyamury mi się naprawdę zajebiście podoba. Podobała mi się jego zmiana, przemiana z odludka na takiego bardziej właśnie przyjaznego, otwartego, więc całość anime jest naprawdę przyjemne i miło się to ogląda. Być może chętnie bym zobaczył kontynuację ich historii, chociaż oni już wyszli z liceum, ale byłbym ciekaw, jak wygląda ich życie właśnie po liceum. To by było też ciekawe i myślę ciekawy wątek zobaczenia, jak ich historia się dalej potoczyła. Więc anime jest dobre, polecam serdecznie i życzę miłego oglądania.